Pokój i dobro. Witam bardzo serdecznie w drugim odcinku. Pozdrawiam serdecznie z siłowni. Dzisiaj rekwizyt jest cięższy 2 razy niż ten, co był ostatnio. Waży 10 kg. Uważam, że to nie ma sensu w ogóle. Nie byłbym w stanie trenować z czymś takim, ale właśnie tak naprawdę uważam, że to powinniśmy nazwać antysiłką, to co ja tu wyprawiam, ponieważ profanuję prawdopodobnie. Wszyscy, którzy chodzą na siłownię, są załamani tym widokiem, który ja tutaj uprawiam, ale to nie jest istotne teraz, bo mówimy dzisiaj wchodzimy w kolejny odcinek, mówiliśmy o postanowieniach w ostatnim, w pierwszym. Powiedzieliśmy o potrzebie podjęcia w ogóle postanowień. To jest oczywiste dla niektórych. Chciałbym jeszcze jednak do tego trochę wrócić na chwilę, dlatego że też trzeba zastanowić się jakby nad naturą tych postanowień. Co ja mam postanowić? Co mam podjąć, żeby jakoś ruszyć do przodu? I jaki to ma być rodzaj postanowienia? Jaki rodzaj ćwiczenia? Każde ćwiczenie uruchamia inną partię mięśni i jakby oddziałuje na inne miejsca i pozwala po prostu skupić się na jakimś tam elemencie tego rozwoju kulturystycznego, na którym kompletnie się nie znam i w ogóle nie wiem, o czym mówię teraz, ale na duchowym trochę więcej się znam. Więc te postanowienia mają mieć jakiś sens. To nie jest sztuka tylko odmówić sobie czegoś, to jest bardzo proste. Oczywiście czasem obsesyjnie na przykład jemy słodycze. Myślę, że w temacie postanowień to słodycze są takie najbardziej chyba tutaj poruszane, bo wielu z nas po prostu je uwielbia i zjada je kilogramami. Ja na przykład nie mam tego problemu, nie lubię słodyczy po prostu. Ale gdy ktoś dał mi paluszki, no to już bym musiał wtedy zareagować jakoś przez jakieś postanowienia. A więc trzeba zobaczyć, z czym ja muszę się po prostu zmagać tak naprawdę. I wydaje mi się, że zanim te postanowienia podejmiemy, to najpierw trzeba po prostu usiąść i głęboko się zastanowić, najlepiej z kimś, najlepiej z przyjacielem, najlepiej z kierownikiem duchowym, najlepiej z kimś, kto mnie zna i do kogo mam zaufanie, żeby rzeczywiście popatrzył na moje życie i spróbował pomóc mi ocenić, w którym miejscu jestem i jakiego rodzaju treningu potrzebuję. Bo być może rzeczywiście to będzie taki ciężki trening, jak ten z podnoszeniem 10-kilowego czegoś. W ogóle kto zrobił to takie krzywe, że to powinno być proste chyba. Na filmach zawsze widziałem proste. Jak to w ogóle podnieść? Więc wydaje mi się, że trzeba sobie przemyśleć te rzeczy, w ogóle jakiego rodzaju postanowienia mam podjąć. Moja podpowiedź jest tylko taka, że te postanowienia powinny dotyczyć rzeczy poważnych, istotnych, takich, które dotyczą mojej relacji z Bogiem, dotyczą mojej relacji z drugim człowiekiem, ale też właśnie z samym sobą. Właśnie dla niektórych siłownia jest takim miejscem, gdzie łapią kontakt z samym sobą i rzeczywiście nad sobą pracują. I tu wchodzimy w temat właśnie dzisiejszego odcinka pod tytułem regularność. Temat regularności. Ja sobie tak patrzę, właśnie robię rachunek sumienia i stwierdzam, że jestem beznadziejnym w ogóle mówcą w tym temacie, bo u mnie to utrzymanie regularności jest bardzo trudne. Chociaż rytm życia zakonnego temu bardzo sprzyja, bo tam mamy wszystko wyliczone, każdy dzień jest określony. I to też zależy od zadań, jakie tam poszczególni bracia podejmują, ale faktycznie widzę, że ta regularność sprawia, że moje życie jest uporządkowane, to wprowadza pewną harmonię, że ja wiem, czego mogę się spodziewać, ja wiem, jak ten mój dzień funkcjonuje, ale też ta regularność, bardzo trudne słowo, i wymagające skupienia, żeby je wypowiedzieć, tak samo wymagające w życiu, żeby ją zachowywać. Ta regularność sprawia, że to, co podejmuję, nabiera pewnego sensu, bo jest uporządkowane. Mówię tu choćby o regularności w modlitwie. Bardzo często znajdziecie w podręcznikach duchowych, myślę, że siłownianych też, ale w życiu żadnego nie przeczytałem, że regularność jest konieczna, żeby twoje ćwiczenie nabrało jakiegoś sensu. Różni mistrzowie duchowi podkreślają taką potrzebę ustalenia sobie właśnie takiej na przykład stałej godziny modlitwy, że nawet jeżeli to jest 10 minut twojej modlitwy, to warto, żeby to było o stałej porze. Ale z drugiej strony takim postanowieniem twoim może być w ogóle to, że zaczniesz się modlić te 10 minut. Także oprócz takiego wyższego levelu, wyższego poziomu w tych naszych postanowieniach, czyli takiej regularnej modlitwy codziennie o 21 na przykład, można spojrzeć na to trochę inny sposób i w ogóle podjąć postanowienie, żeby zacząć się modlić i zacząć się znajdować ten czas dla Pana Boga i tu mieć tą regularność, że ja w ogóle się modlę. Także chciałbym mówić to do wszystkich, to o czym będę mówił, do tych bardziej zaawansowanych,
i do tych mniej zaawansowanych, czy w ogóle do takich zielonych ludzi na siłowni jak ja, na przykład po postawie to, bo to się kiwa jakoś niebezpiecznie. Także tak to. W regularności myślę, ona też nas zmusza do skupienia, do takiego rezygnacji z siebie, bo regularność bardzo dużo kosztuje. Taka wytrwałość, wierność, ona tak naprawdę rodzi cnotę, to co nazywamy cnotą. Że to, co trudne, w końcu staje się też dla mnie pewnym przyzwyczajeniem. Trudne, ale wartościowe. To jest sens regularności, sens wytrwałości na siłowni i w życiu. Bo w życiu, jak w siłowni, żeby coś z tego było, to trzeba się trochę napracować. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku antytreningu, czy treningu siłki, antysiłki, cokolwiek. Do zobaczenia. To nie ma sensu w ogóle, ja nie wiem, kto to w ogóle się tym zajmuje, żeby to dźwigać. O, na przykład można kręcić kółkiem. Jest to ćwiczenie, które odnosi nas do czasów prehistorycznych, kiedy używaliśmy kół garncarskich do mielenia ziaren, z których potem był chleb.